Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj, jak sami widzicie, znowu nie jesteśmy w studio. Znajdujemy się w Roof Guitars. Przedstawiam Państwu Rafała. Cześć Rafał. Cześć, Rafał. Miło w końcu poznać się, spotkać na żywo. W końcu. Rafale, powiedz mi proszę, skąd w ogóle pomysł na stworzenie gitar kompozytowych? Skąd jakby cała idea zrobienia czegoś nowego na polskim rynku? Po pierwsze, zawsze się jarałem gitarami. Zacząłem robić badania naukowe. Zacząłem angażować całą tą swoją wiedzę i doświadczenie, które zdobyłem na uczelni i w innych biznesach do gitar. Gitary, które robimy, są wykonane z włókna węglowego, żywic epoksydowych i są to technologie wykorzystywane do produkcji wyczynowych, nie wiem, kajaków, łodzi, Formuły 1, statków kosmicznych, samolotów. Chodźmy teraz zobaczyć, jak wygląda produkcja. Tutaj przygotowujemy gitary do lakierowania, wykańczamy lakier, takie stanowisko wykańczające, dopieszczające. Na tym stanowisku kleimy podstrunnicę. Tu mamy przygotowanie do wypełniania gitar. Tutaj mamy przygotowywanie podstrunnic. Dalej mamy nacinanie progów, nabijanie progów, przygotowywanie inlay, czy inkrustacji, czy markerów, jak to woli. Elektronika, lutowanie. Stanowisko do szlifowania progów i takiej wykończenia przed setupem. No i montaż osprzętu i setup. Czasami montaż osprzętu robimy tutaj. No i magazyn części zapasowych, jakichś elementów. Plus rozdzielnik produkcyjny, gdzie są już gotowe zestawy elementów. Skąd jakby cała idea zrobienia czegoś nowego na polskim rynku? Jakby idea jest podwójna. No po pierwsze, zawsze się jarałem gitarami, tak? Jako dzieciak w ogóle, mając chyba kilkanaście lat. Byłem w majonezie, gdzie Dawid Cifulski mnie uprowadzał i kupiłem od niego garść sprzętu i składałem z tego pierwszą gitarę. No więc gitary zawsze, a z racji jakby tak proza życia i tak dalej. Ja się wykształciłem jako inżynier-mechanik. Mechanika budowa maszyn skończyłem na Wydziale Lotniczym. No i ja zacząłem robić badania naukowe. Mam doktorat, teraz robię profesurę. Zajmowałem się przez długi czas biomechaniką i ergonomią, czyli człowiekiem i współdziałaniem człowiek-maszyna, jak to działa. Z racji kariery naukowej, tak powiem, ogarnąłem te technologiczne aspekty, byłem na stażach zagranicznych. No i pomyślałem sobie w pewnym momencie, że no dobra, to jest ten moment, kiedy trzeba wrócić do pasji. I zacząłem angażować całą tą swoją wiedzę i doświadczenie, które zdobyłem do gitar. W związku z tym gitary, które robimy, są wykonane z włókna węglowego, żywic epoksydowych, czyli najwyższej jakości materiałów. I są to technologie wykorzystywane do produkcji wyczynowych, nie wiem, kajaków, łodzi, Formuły 1, statków kosmicznych, samolotów, czyli to jest taki top level, jeżeli chodzi o konstrukcję z branży lotniczej. Czyli można powiedzieć, że postanowiłeś wprowadzić technologię kosmiczną do swoich instrumentów, tak? Można tak to ująć, tak. No, kosmos też gdzieś mi był zawsze bliski. Mam zajawkę na jakieś kosmiczne technologie, zwłaszcza jeżeli chodzi o hardware engineering. No ale stwierdziłem, że chcę robić gitary z kosmicznej technologii i chciałem pchnąć po prostu to 2 levele wyżej niż jest to obecnie. Materiały kompozytowe, w tym wypadku właśnie włókno węglowe, tkaniny węglowe i pochodne. No to jest taki jakby industry standard, jeżeli chodzi o stosunek masa, wytrzymałość i odporność na parametry otoczenia, tak? No, gitary drewniane, no wszyscy chyba, którzy grają, wiedzą, jak wygląda. Sezon grzewczy wjeżdża, wszystkie gitary są do setupu, tak? Drewno pracuje, drewno zmienia wilgotność, nawet jeżeli jest wysezonowane, wysuszone, to no i tak z powietrza pochłonie wilgoć i zmieni się, odkształci trochę, pracuje na temperaturę. Jeżeli chodzi o kompozyt, no to jest całkowicie odporny na wilgotność. Ja z tymi gitarami nurkowałem, tak? Sprzęt do nurkowania, pyk, za łódkę
i na Mazurach na 20 metrach topiłem te gitary. Oczywiście elektronikę zabezpieczyliśmy, ale poza tym gitara była nietknięta. Wilgotność w ogóle nie wpływa, a temperatura wpływa w dużo mniejszym stopniu. Praktycznie, jeżeli już to mikrodostrojenie teraz. No mogę wam powiedzieć, wróciliśmy właśnie z NAMM. Ja podróżowałem w ogóle z Geekbagiem, z miękkim futerałem, znaczy usztywnianym, ale miękkim, nie case'em. Wszędzie podróżowała zawsze w luku bagażowym, gdzie w luku bagażowym samolot ma ujemne temperatury w ogóle, tak? Kalifornia, wysokie naście 20, Karaiby 30, Nowy Jork 0. Ja tą gitarę za każdym razem wyciągałem z futerału, brzdęk, wszystko tak stroi, jak ją ustawiłem. Takie rzeczy są rzadko osiągalne w gitarach z drewna. Nie mówiąc już o tym, co zresztą pokażemy na fabryce, że możemy po nich potańczyć. Cała teoria została przez profesora już wyłożona. Zobaczmy teraz, jak to działa w praktyce. Znajdujemy się właśnie w pierwszym pomieszczeniu, w którym tak w zasadzie rozpoczyna się cały etap fizycznej produkcji gitary. Rafale, czy możesz nam opowiedzieć, co się tutaj właściwie dzieje? Tak, no więc tutaj, tak jak powiedziałeś, jest start. Z czego zrobiona jest gitara? Gitara zrobiona jest z włókna węglowego. To jest skorupa węglowa, czyli dla tych, co nie wiedzą, to są tkaniny węglowe, tak? Czyli to jest tak zwany karbon, albo tkanina węglowa, włókno węglowe. Różne mamy tutaj sploty, różne wersje tej tkaniny. To jest po prostu materiał, tak jak zasłona czy ten, tylko w specjalnych właściwościach. I te tkaniny układane są w formach, to jest akurat taka forma produkcyjna, karbonowa, ona jest bardzo sztywna, a następnie zamykane są workiem, specjalny tam system rurek podłączany i przesączane są żywicą epoksydową. Ten proces nazywa się po prostu infuzją. Czyli tutaj widać zupa szczawiowa. Zupa szczawiowa. Czyli pakujecie w formę karbon, Tak. i tymi rurkami doprowadzacie do niego żywicę. Żeby A jednocześnie próżnią odsączamy powietrze całe. Czyli tak jak spojrzycie sobie, to jest wypompowane jest tu całe powietrze z tej przestrzeni i w momencie jak z jednej strony zaciągamy, z drugiej strony wtłaczana jest żywica. W momencie jak ona jest przesączona, zamykana jest to, uszczelniane i taka forma sobie siedzi, czeka aż się proces laminowania nastąpi, czyli krótko zastąpi utwardzenie żywicy. Dodatkowo tutaj mamy jeszcze piece do wygrzewania, jeszcze te formy później wygrzewamy. Po co się wygrzewa? Po pierwsze, żeby przyspieszyć proces, a po drugie, żeby szybciej i w sposób kontrolowany nadać im docelowe właściwości określone przez producenta żywicy. Żywica ma swoją kartę produkcyjną, jakby technologiczną, żeby było dokładnie wiadomo, ile czasu, w jakich parametrach ona musi być, żeby nabrać tych docelowych właściwości mechanicznych. Wiemy, jak wygląda proces przygotowania całej skorupy, ale jak wygląda skorupa po wyjęciu z takiego oto worka? Jesteś w stanie nam coś pokazać? To są akurat płytki, ale jak wyciągamy skorupę, tak naprawdę mamy górę i dół, więc mamy dwie takie części. Tutaj akurat z naddatkiem jest laminowane, zawsze troszkę. Tutaj jest tył, przód i tak wygląda właśnie czysta karbonowa skorupa przygotowana do dalszego procesu. W następnym kroku obcinamy te naddatki i kleimy skorupę w jedną całość. To wygląda w ten sposób, proszę zobaczyć. Przez to, że robimy to z tkanin, możemy zamiast pierwszej warstwy węgla dać jakąś wersję materiału ozdobnego, czyli w tym wypadku jest to jakaś zasłona czy koszula, już teraz nie wiem co chłopaki tu zalaminowali, w kształcie takiej lawy. Możecie zobaczyć sobie jak to wygląda, jak ona się wtedy błyszczy po lakierze. To nam daje dodatkowe wartości, jakby możliwości artystyczne, że nie musimy malować w jakieś crazy wzory, tylko możemy wyłożyć. I tak obrobione połówki, później dwie, proszę, są składane, klejone w jedną całość i mamy tak zwane shell body, skorupę, która już w zasadzie ma dużą część parametrów mechanicznych docelowej gitary. Ona już jest tak sztywna, tak wytrzymała, możesz sobie zobaczyć. Jeszcze nawet nie sklejona, jak to jest sztywne już. No, jest to twarde. A później w następnym procesie
Gitara jest wypełniana naszą magiczną miksturą, przebadaną, wymyśloną, która nazywa się Rufane. Słuchaj Rafał, przeglądając Facebooka, grupki gitarowe, bardzo często w trakcie wątku o was spotykałem się z tematem, że no gitarki z plastiku, no to na pewno to nie zagra, a jednak tutaj widzimy, że jest to karbon, żywica. Jak się do tego ustosunkujesz? To jest trochę budzenie tematu przez ludzi troszkę. Ludzie wiedzą tylko, że gitara nie jest z drewna, więc automatycznie zakładają, że to jest odlewane, albo że to jest plastik i tak dalej. To jest trochę nieznajomość tematu. A tak naprawdę, no mówię, no to jest technologia kosmiczna, tak? To jest the best you can get, jeżeli chodzi o stosunek parametrów mechanicznych do możliwości. Więc to z plastikiem nie ma nic wspólnego. Tak jest, ja jestem świadom tego, że tak wygląda podejście do tematu, dlatego staram się, gdzie mogę, pokazywać, jak to naprawdę wygląda i że to z plastikiem niewiele ma wspólnego. Jest to technologia zaawansowana, więc tak jak mówisz, no, po prostu trzeba zobaczyć to na oczy, często pomacać, żeby sobie uzmysłowić, z czym mamy do czynienia. Widzieliśmy już, jak powstaje cała karbonowa skorupa, zatem jaki jest kolejny krok, żeby to, co tam powstaje, bardziej zacząć? No, kleimy połówki, tak? Mamy sklejone dwie połówki, obszlifowujemy krawędzie klejenia. No i w kolejnym ruchu do gitar wstrzykiwany jest Rufane, czyli nasza magiczna mieszanka. Wiercone są otwory technologiczne, otwory, gdzie ma wchodzić powietrze. I wstrzykujemy naszą mieszankę autorską, przebadaną, Tone Resins, możemy to nazwać, którą nazwaliśmy Rufane. Często te gitary stają się tak naprawdę gitarami solid body z masą taką przypominającą zwykłą gitarę. Możecie zobaczyć tutaj różnicę. Tu mamy prototyp Telecastera, znaczy Telecastera, no single cut'a, bez wypełnienia jeszcze. Super lekki, możesz zobaczyć sobie. Ile to waży? Kilogram? Kilo 400. Posłuchajcie, to jest puste w środku. A gra jak normalna gitara. Dobra, no i jak gitara jest wypełniona, tak naprawdę po wypełnieniu, jeszcze nie powiedziałem o tym, ona trafia na kontrolę, ale o kontroli jakości to powiemy na końcu. No i bierzemy taką gitarę wypełnioną i ona trafia, trzymaj. Oj, nic się nie stało. Zdawał. Nie no, spokojnie, możemy, nie ma problemu, możemy sobie poskakać fajnie, wiesz, to jest karbon, to nie jest drewno. Zrób tak z jakąś inną gitarą drewnianą, więc no właśnie. No nic, no. Ani śladu. Możemy Możesz nawet gwoździe kamerą. wbijać. Możesz gwoździe wbijać. Więc gitara na frezowanie trafia wszystkie otwory technologiczne. Tu jest akurat pod Evertuna, kawita na elektronikę, klucze. Tu jest frez pod pręt. Tu akurat jest wersja już z podstrunicą tak naprawdę naklejoną. Progi, malowanie i tak dalej. Więc to już później to jest taki, powiedziałbym, w miarę standardowy proces produkcyjny. W środku widać Rufane akurat w wersji plain, biały. A co to jest to? To jest po prostu... To są uchwyty montażowe po prostu na próżnię. Co tu się dzieje? Tu mamy jakby też takie kopyta, coś a la formy, w które wkładamy gitary. One zasysane są próżnie, to są akurat gumki uszczelniające. Ona jest przysysana do tego, żeby trzymała się i nie wypadła w trakcie procesu frezowania. Jest odfrezowywane, wyjęte i tam każdy, bo mamy w sumie 3 plotery frezujące, każdy jest przygotowany do czego innego. Tu akurat mamy przygotowanie do obcinania półek. I to frezuje pewnie na najgrubsze elementy. To jest chyba do planowania pod strunicą, Okej. ale nie jestem pewien. Jak dobrze wiecie, wszystko jest kompozytem i znajdujemy się teraz przy podstrunicy. I tu bym się chciał dowiedzieć od Ciebie, Rafale, co to jest, skoro nie drewno. Richlite, który jest de facto jednym z rodzajów płyty HPL, czyli High Pressure Laminate. I w praktyce sprasowany papier pod bardzo wysokim ciśnieniem razem z żywicą chyba fenylową, o ile pamiętam. Czyli to jest też kompozyt. Taki materiał, mimo że to jest kompozyt, on jest w obróbce, z tego co wiem, od mistrza wdowy, bardzo podobny do drewna. Do hebanu. On jest bardzo twardy, ma dużą gęstość. Zachowuje się bardzo podobnie do hebanu, albo do twardego klonu. Tu mamy jeszcze takie Richlite, to jest standardowe, to jest oczywiście czarny, czyli to się nazywa Black Diamond.
imitujący Heban oraz Maple Valley, który imituje klon. A jak podtrzymasz? Mamy różne jeszcze inne wersje. Czerwone, brązowe, łaciate, na przykład to takie. To są barwione w masie, ale etapami i one wtedy po frezowaniu mają różne kolory. Czyli w zasadzie to jest wszystko jeden ten sam materiał, tylko różnie barwiony. Tak, dokładnie. Słuchajcie, patrząc na podstrójnicę, zauważyłem tutaj drewno. I teraz pytanie do Ciebie, Rafale, co ono tu robi, skoro nie używacie drewna w gitarach? Drewno ma tutaj dwa zastosowania. To są materiały, nazwijmy to akustyczne, czyli to jest ten tone wood, to się nazywa drewno rezonansowe do produkcji gitar. I my wykorzystywaliśmy je po to, żeby przebadać te materiały, tak? W procesie tworzenia Rufej podeszliśmy do tego tak w sposób inżyniersko-naukowy. Wzięliśmy fajnie różne brzmiące gitary, nie wiem, miałem tam kolekcję Gibsonów, Fenderów, Ibanezów, majonezy z Kerwych i przebadaliśmy te gitary, dokładnie drewno z tych gitar pod kątem częstotliwości rezonansowych, współczynników tłumienia, gęstość, masa, wilgotność itd. Zbadaliśmy te parametry mechaniczne i akustyczne tego drewna. Następnie porobiliśmy próbki i na tej bazie określiliśmy jakieś takie, nazwijmy to, uśrednione parametry, bo ciekawostką jest to, że jeden kawałek mahoniu z jednej deski, z jednego drzewa, 3 próbki potrafią mieć inną charakterystykę. No ale gdzieś wyciągnęliśmy wnioski z tych badań i na tej bazie stworzyliśmy materiał, który idealnie odtwarza pewne wybrane spektrum właściwości, które my sobie zażyczyliśmy, uznaliśmy, że jest tym optymalnym. No i mamy takie w tym momencie 3 serie, które tak naprawdę mają lekko inne gęstość, inne właściwości, trochę inaczej brzmią. Tak, mamy materiał, który jest idealnie powtarzalny i ma dokładnie takie właściwości, jakie chcieliśmy za każdym razem. Tak. Jakie jest drugie zastosowanie? To też taka ciekawostka. Proces tworzenia pierwszej sztuki, tak, jako przez to, że musimy zrobić formę kompozytową i tak dalej, to jest czasochłonny i niestety kosztowny. Więc zazwyczaj, żeby sprawdzić, czy wszystko jest git, jak zaprojektujemy gitarę, to robimy pierwszy egzemplarz drewniany. Więc większość gitar ma swojego jakby drewnianego protoplastę. Tu mogę wam pokazać akurat przykład fałki. Ona po prostu spadła z wieszaka. No i możecie zobaczyć, jaka jest różnica między drewnem a kompozytem. Przy spadaniu. Przez chwilę skakaliśmy po kompozytowej gitarze, a ta tylko spadła. Inna sprawa, że zwróćcie uwagę na jedną rzecz. My mamy tak wyżyłowane te geometrie, że tutaj praktycznie w tym miejscu pick-up wchodzi na początek gryfu i to jest tak delikatne miejsce, niczym główka w pewnej znanej marce, że no nie dziwię się, drewno po prostu jest materiałem podatnym i tutaj w fałkach mamy to jeszcze bardziej pchnięte. Tutaj tak naprawdę z pick-upu wyrasta gryf bezpośrednio. I o tyle, o ile z karbonu możemy tutaj zrobić to na tyle sztywne, że możemy skakać po tym, no to zwykły upadek powoduje, że w drewnie to już się połamie. Część mojej pracy naukowej opierała się na ergonomii. Na przykład te tutaj połączenie to jest idealny odcisk ergonomiczny dłoni człowieka. Więc przez to mamy tutaj no, dostęp do najwyższych pozycji, takich jak no, nie jesteśmy w stanie osiągnąć przy gitarach drewnianych. To jest Twoja dłoń? Moja jest na 6, to jest 7. No, tu mamy stanowisko do szlifowania z wyciągiem. To już tam nie będę was zapuszczać, ale to jest stół z wyciągiem, waga, tutaj ważymy gitary, szlifujemy. Tu mamy pomieszczenie szlifierskie. Akurat Wowa szlifuje gitary. Możemy wam pokazać jeszcze coś bardzo ciekawego. To jest taki prototypu. Możecie zobaczyć. Zgadnijcie, co to jest. No mi to wygląda na drewno, ale z tego co wiem, obawiam się, że to nie będzie drewno. To jest drewno. To jest drewno. To jest drewno, dokładnie fornil, spod którego przebija karbon. Możecie zobaczyć sobie z bliska, jak to wygląda. I to jest taka pierwsza próba zrobienia gitary hybrydowej, drewniano-węglowej, gdzie mamy ustabilizowany czeczot i matching headstock.
Ale to jest taki prototyp prototypu jeszcze. Jak gruba jest ta wkładka? Bo z tego co widzę, ona tutaj jest taka 2 mm, milimetrowa, coś takiego. mistrzostwo świata. To jest walor ozdobny. Wygląda to pięknie. Czy wyjaśnisz nam, co to jest? To jest też znowu nasz najnowszy wytwór. To jest robot do mieszania żywic. Tutaj w automatyczny sposób możemy przygotować właśnie mieszankę do infuzji albo mieszankę Rufein. Wciskamy program tylko, pyk, pyk i to nam namiesza dokładną ilość potrzebną do zrobienia gitary, dokładnej mikstury. Zabiorę Was teraz do naszego najnowszego wytworu, jakim jest Laboratorium Kontroli Jakości o nazwie RUF-QC, które nie dość, że jest naszym wspomagaczem przy produkcji, to jest jeszcze naszym produktem, który będziemy w tym roku wdrażać na rynek i sprzedawać innym producentom gitar. Chodźcie za mną.